Witam serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy oglądają nasz kanał, subskrybują i oczywiście piszą nam pozytywne komentarze, bo jest to zawsze motywacja do tej pracy, abyśmy te filmy tworzyli. No i oczywiście dziękuję bardzo tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, które jest w trakcie tworzenia i oczywiście w dzisiejszym odcinku będzie pokazany etap, na którym jesteśmy i już mam nadzieję niedługo będziemy mogli zacząć ustawiać pierwsze eksponaty. Jeżeli byście chcieli oczywiście obejrzeć te sprzęty już online, to na naszej stronie vehikum-czasu.com są one dostępne. No i oczywiście tam znajdziecie wszelkie informacje, jak się z nami skontaktować i oczywiście jeżeli chcielibyście uczynić ten drobny gest i wesprzeć nasz projekt, to oczywiście link do zrzutki pod tym filmem, jak również na naszej stronie. Przepraszam też wszystkich tych, do których nie zdążyłem dojechać, bo jak widzicie jestem sam. Niedługo pojawią się odcinki nasze wspólne, które do których jesteście przyzwyczajeni. Moje skarby niedługo dotrą, więc postaramy się nakręcić trochę więcej filmów. Jak widzicie, wszędzie stoi poustawiany sprzęt. Projekty do filmów mam już. Oczywiście niektóre sprzęty trzeba było znowu naprawić, bo niestety z wiekiem już niestety odmówiły posłuszeństwa niektóre elementy, ale sprzęt jest naprawiony i mam nadzieję, że nasze odcinki będą się Wam również bardzo podobać. Następne. Dzisiaj paczki. Dotarła paczka z Kanady. Dotarła paczka od pana Marcina z Gdyni. I tutaj jestem też bardzo ciekaw, co się znajduje. Napis jest akcesoria audio, a na tej paczce jest napisane wideo. Więc jestem ciekaw, co tutaj otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o termin otwarcia, bo często te pytania nam zadajecie, to na pewno wiosna tego roku. Jeżeli uda się nam zdobyć teraz regały, bo nad tym pracujemy, to będzie można już ten sprzęt zacząć ustawiać i wówczas wiosną chcielibyśmy, aby ten cały projekt już ruszył. Z zewnątrz prace będą trwały oczywiście dużo dłużej, bo chcemy jak najszybciej skończyć wszystko wewnątrz, aby ten sprzęt mógł już tam na stałe jakby znaleźć swoje miejsce. Dach pozostał oczywiście cały do zrobienia z zewnątrz. To są projekty, które potrwają jeszcze na pewno dość długo. I posprzątanie tutaj wokół tego naszego muzeum, jest tego gruzu wszystkiego, jak to prace budowlane, to wszystko jeszcze jakiś czas nam zajmie. Ale cieszę się niesamowicie, że i tak udało nam się bardzo dużo zrobić w tak krótkim czasie. Ja wiem, że jest wiele osób takich, które pisały, że nigdy to muzeum nie powstanie, że to wszystko się nie uda. Dziękuję za te komentarze również, aczkolwiek nie muszą one jakby następować, bo jest to demotywujące, a nie chce mi się ich nawet szczerze mówiąc czytać. Ale zajrzymy teraz do paczek, bo to jest zawsze bardzo miłe i bardzo fajne, że jest tyle pozytywnych osób na świecie, które nas wspierają w tym, które nie pozwalają, aby ten piękny sprzęt wylądował gdzieś na recyklingu, tylko pamiętają o tym, że gdzieś takie muzeum powstaje i nam to wysyłają. Paczka jest bardzo solidnie zapakowana, a więc muszę chyba się wspomóc jeszcze nożyczkami, które też kiedyś dotarły do nas z paczką, bo pan, który nam wysłał paczkę, zapomniał ich wyjąć i stąd mamy jakby służbowe tutaj też z paczki nożyczki, które służą nam tutaj bardzo dobrze, bo są ostre. I zaraz będziemy wiedzieć, co do nas dotarło. Pana Marcina z Gdyni. Mamy tutaj dużą kolekcję
płyt CD, Romantic Jazz, Latin. Zobaczcie, to są Latino Songs. Widzę tutaj kolejne płyty CD. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo jestem tutaj sam. W tej chwili nie ma jak przybliżyć. Queen Gold Collection, to bardzo ładne. Pierwsza i druga część. No to jest naprawdę wspaniały prezent. Ja cały czas zbieram płyty CD. Uważam to za coś wspaniałego, że można sobie włączyć, kiedy się chce, swoją ulubioną muzykę i gdyby nie było internetu, to nadal można z tego korzystać. Dlatego posiadanie nośników fizycznych jest zawsze bardzo, bardzo dla mnie ważne. Andrea Bocelli, Barbara Streisand, proszę bardzo, piękne płyty CD. Fenomenalnie. Będzie co słuchać dziś wieczorem. Bratanki, Golec Orchestra, Muzyka Świata oraz grupa Mozarta, czyli kabarety, karnawałowe hity. Bardzo fajne. Lubię właśnie włączyć sobie płyty, których wcześniej nie słyszałem. I tutaj mamy Kaja. Mamy również kasety, Automuzyka, Joe Cocker, The Best Of. Bardzo lubię Cockera, także to jest fajne. Tutaj mamy Myslowic, Sade, Leonard Cohen, mój ulubiony Leonard Cohen. No niestety nie mogę wam przeczytać tytułów, bo jest to tak drobnym drukiem napisane, że nie wiem, czy uda mi się odczytać. No niestety nie, ale to na pewno bardzo, bardzo ciekawa kaseta. Glenn Miller jest również. O, Shaky Stevens. Wspaniałe tytuły. Mamy również 100 Jahre reines Gefühl, czyli 100 lat uczuć. To tutaj są jakieś tytuły takie romantyczne na pewno. Jest reklama Persila, Love Songs, kolekcja pierwsza. Persil Love Songs, czyli nasz proszek się tutaj reklamuje. Persil. Kiedyś była książka, za młodym czytem, nie pamiętam tytułu, ale była tam Wieża Persil. Z tego co pamiętam, kiedyś nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi z tym słowem Persil. Krzysztof Krawczyk, amerykańskie piosenki, i Leonard Cohen, Boggy Street. To jest bardzo, bardzo fajna, ciekawa płyta. I co mamy tu? Mona Lisa. Czek. Nie znam tych utworów i wydaje mi się, że one są może po angielsku. Krzysztofa Krawczyka posłuchamy. Kolejna kaseta, Freddie Mercury. Mega ciekawie. W pięknym stanie są te kasety, także naprawdę bardzo dziękujemy. O! Drobiazg dla naszego Sonego. Nasz Sony też przyjedzie. Będzie na pewno w kolejnym odcinku, bo ja jestem w tej chwili sam. Sony jest z moimi skarbami, a więc na pewno do nas dotrze i postaram się go namówić na jakiś wspólny odcinek. Mamy tutaj kable zasilające. Oczywiście to jest tak mały druk, że ciężko mi tutaj odczytać, jakie tu są napięcia, ale zasilacze są zawsze potrzebne, bo zwłaszcza urządzenia od Pawła z Kanady, niektóre mają zewnętrzne zasilacze i do nich są potrzebne nasze 220V, także tutaj mamy 6V. On pasowałby nawet do tego urządzenia, bo tu transformator był spalony. Krzysiek wymienił transformator, jest to magnetofon z Kanady i można byłoby nawet zrobić wtedy na zewnętrznym zasilaczu. Także mamy tu zasilacze i
pudełko, na którym jest narysowane zdjęcie routera Wi-Fi i w środku jest również router Wi-Fi. Także na ten temat to muszę się dowiedzieć, na jakich zasadach on działa, pod którą czy to jest router, który będzie można wykorzystać w naszym muzeum. Jeżeli tak, to fenomenalnie, bo oczywiście w muzeum musi być internet również, bo będziemy starać się kręcić stamtąd filmy, być może jakieś live'y, kiedyś też o tym myśleliśmy. Także mamy tutaj router. Niestety u nas tutaj jeszcze nam internetu nie podłączono, bo prace z tym związane zostały jakiś czas temu zakończone. Mamy tutaj chwilowy problem. Mamy internet, co prawda, ale na kartę SIM. Także dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie panu Marcinowi za te prezenty do muzeum i przede wszystkim za te wspaniałe kasety, bo kasety są już teraz rzadkością, a są w pięknym stanie, niezniszczone. Także naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Teraz zajrzymy do kartonu z Kanady, który dotarł tutaj zza wielkiej wody. Kiedyś, za czasów mojego dzieciństwa, nie było nic piękniejszego jak paczka z Kanady lub z Ameryki. Niestety ja takiej przyjemności nie miałem otrzymywać, jako że rodziny nie posiadaliśmy. Tam to, jakby powiedzieć, w tej chwili mam ogromną przyjemność otwierać bardzo często paczki z Kanady, więc widocznie, jak to się mówi, los się odwrócił i mogę cieszyć się tym wspaniałym sprzętem, który kiedyś był dla nas nieosiągalny. Zobaczymy, cóż to takiego jest, co Paweł tutaj przysłał. Słuchajcie, jest również płyta E.T. To jest jakieś chyba kolekcjonerskie wydanie. Zobaczcie. Dwie płyty. Nie wiem, czy to tu jest E.T. from Home. I jedyne, co mnie trochę martwi, to pewnie będzie język tylko i wyłącznie angielski. No nie, jest o tyle lepiej, że jest również hiszpański i francuski, co w tym przypadku niewiele mi zmienia. Szkoda, że nie będę mógł sobie tej płyty włączyć, bo niestety tymi językami nie mówię, ale wydanie jest naprawdę bardzo ładne. Subtitle, coś tutaj mamy też, jakieś na pewno są napisy, ale niestety jest drobny druk. Nie jestem w stanie czego czytać. Może napisy będą jeszcze w jakimś dodatkowym języku. Dwa dyski. Limitowana kolekcjonerska edycja właśnie z tym rowerem, gdzie E.T. na tle księżyca, zdaje się, wtedy na filmie było coś takiego. Piękne też wydanie. Dziękujemy serdecznie. Teraz trzeba tutaj się do tego jakoś dobrze zabrać, bo jest to mocno opakowane. Kabel HDMI, bardzo ważny, bo kabli HDMI też będzie trochę potrzeba. Spróbuję to jakoś. To jest strasznie ciężkie. Nie wiem, co to jest takiego, skąd ten ciężar się bierze. Kaseta Maxell. Niestety obudowa pęknięta trochę. XL2. Ciekawe też bardzo, co jest tutaj nagrane na niej, bo to mnie zawsze ciekawi, bo czasami jest to muzyka, której się w ogóle nie zna i której by się nigdy nie poznało, gdyby właśnie nie te paczki. Kolejna płyta DVD, Predator. Któż nie pamięta Predatora? Bardzo kultowy film. Niestety odnośnie języków tutaj nie mogę nic znaleźć, a jeżeli to jest po prostu tak małe, że nie mogę odczytać.
Schwarzenegger Predator. Bardzo, bardzo kultowy film. Dziękujemy. I patrzymy, jak to tutaj wyjąć. Co my tu mamy? Kable. Paweł naprawdę gdzieś te kable ma jakieś dobre wejście, bo kabli przysyła dużo, a są to długie, solidne. Naprawdę, żeby pospinać te sprzęty po całych ścianach, to takie właśnie długie kable będą na pewno bardzo potrzebne. I kolejny taki kabel sieciowy tutaj od Pawła na właśnie 110 V też się przyda. I co my tu mamy? Spróbuję to rozerwać. Jest to ogromny sprzęt, słuchajcie, ogromny. Mitsubishi. Napis już widzę. Tylko nie wiem jak go podnieść, jest tak ciężki. Chyba będę musiał to położyć i wysunąć. To jest chyba jedyna szansa na wydobycie tego sprzętu. I potem go podniosę i wam pokażę. Bo to jest strasznie ciężkie. I zdaje się, że w transporcie jeszcze uszkodzone. Bo wydaje mi się, że Paweł chyba o tym magnetowidzie rozmawialiśmy, bo to było dość dawno. Zobaczcie. Piękny Mitsubishi, on był, zdaje się, sprawny. Tak mi się coś kojarzy, że ten sprzęt był sprawny, ale niestety zobaczcie, jaką dziurę zrobiono, wielką. Tu jest pęknięte i tu jest dziura. Ktoś rzucił tym. Być może otworzę tą kieszeń, zajrzę, czy ten brakujący element nie leży w środku czasem. Jestem strasznie zmartwiony tym, bo wydaje mi się, że właśnie z Pawłem rozmawialiśmy na temat tego magnetowidu, że szkoda go wyrzucać, bo jest po prostu w tak pięknym stanie i sprawny, bo Paweł go, zdaje się, testował i on normalnie odbierał jeszcze miesiąc temu, ale niestety nasi kurierzy szanowni, Paweł zapakował to naprawdę dobrze, bo jest tutaj gruby styropian był i wszystko. Patrzę, w środku tutaj nic nie leży. No jestem zmartwiony naprawdę, bo mógłby być to piękny egzemplarz muzealny, jak nowy. Stąd też najprawdopodobniej pęknięcie na tej kasecie. Być może nawet ta kaseta, bo ona z boku była włożona, może ona nawet to zrobiła, albo może te kable, nie mam pojęcia. W każdym razie coś tutaj nacisnęło, spowodowało pęknięcie tego, ale zobaczcie, tutaj ono było obłożone takim tutaj na rogach pianką i to powinno zabezpieczyć ten sprzęt przed tego typu usterką, że tak powiem, czy uszkodzeniem. No można by się z kurierami kłócić, ale jak to idzie z Kanady, to i tak nie jesteśmy w stanie niczego wywalczyć. Nie wiem, kto to zrobił. GLS, czy... Szkoda, naprawdę wielka szkoda. Bardzo mi przykro, że ten sprzęt został uszkodzony. No ale na ten moment niestety nic nie poradzę. Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować Pawłowi za to, że stara się nam ten sprzęt
znaleźć, że poświęca czas, aby ten sprzęt wysłać, zapakować. No jest to duża praca za każdym razem, tym bardziej, że taki ciężki sprzęt zapakować też nie jest łatwo, trzeba jednak karton załatwić, wszystko zawieźć, wysłać i potem na pewno Paweł się też bardzo zmartwi, jak zobaczy na filmie, że ktoś ten magnetowid uszkodził, no ale dzisiaj nie znajdziemy już nikogo, kto by się do tego przyznał. Patrzę tutaj, może jest napięcie nawet 220 V czasem. A nie. Myślałem, że jest 220, bo jest taki tutaj coś do przełączenia, ale chyba tylko jest 120 V. Tak, 120 tylko. No cóż, postaram się teraz jako pierwsze znaleźć tą brakującą część i może to wkleić jakoś, żeby nie zginęło. Jeszcze raz, Paweł, dzięki wielkie. No, zrobiono nam przykrą niespodziankę, ale miejmy nadzieję, że następne paczki, bo wiem, że wysłałeś, za które również Ci bardzo dziękujemy i oczywiście tutaj będzie bardzo ciekawy odcinek, bo Paweł znalazł bardzo ciekawe urządzenia, które nie wiem, czy w ogóle w Europie w jakimkolwiek muzeum stoją, więc być może będziemy jedyni, którzy posiadamy tego typu urządzenie i dla wielu, jak i zarówno dla mnie, było to ogromną niespodzianką, że coś takiego w ogóle było produkowane. Także obserwujcie nasz kanał, bo na pewno pojawi się odcinek o tych urządzeniach, być może trzeba będzie je naprawić i to też będziemy się starali zrobić, a wtedy pokażemy Wam coś naprawdę fenomenalnego i będzie to na pewno bardzo ciekawym eksponatem w naszym muzeum. Jeszcze raz dziękuję Marcinowi, jak również Pawłowi. Dziękuję Wam za oglądanie naszego kanału. Przepraszam, że filmy są teraz rzadko, ale staramy się posuwać prace budowlane, jak i również prace zawodowe, które no niestety trochę nas rozdzieliły, przez co nie mamy tak dużo okazji, aby te filmy kręcić tak dużo odcinków do przodu, ale na pewno wróci to do normy i będziemy mogli jak kiedyś nawet 2 filmy w tygodniu wrzucać na nasz kanał. Także subskrybujcie, aby się dowiedzieć o tym, kiedy pojawią się nowe odcinki. Obejrzyjcie teraz również prace, jakie poczyniliśmy w muzeum i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia i do usłyszenia. Tak oto wyglądają schody. Pokażę może z daleka. Tutaj jeszcze trwają prace związane z zabudową tego murku. Tu mamy schody. Pokażę również górę, bo góra już jest mocno zaawansowana i mam nadzieję, w najbliższym czasie już będzie można zacząć wynosić tu sprzęt. Schody przejściowe. Oczywiście drugie schody są również gotowe. Nie mogę wejść dalej, bo podłoga jest świeżo pomalowana i mam zakaz chodzenia po niej, przynajmniej przez 2 dni. Barierki też dla bezpieczeństwa są już pomontowane. Także pierwsze piętro, łącznie z oświetleniem, już jest naprawdę bardzo mocno zaawansowane, jeżeli chodzi o wykończenie. Belki pomalowane, poszlifowane. Być może jeszcze tego typu lampy będą mocowane, ale tego jeszcze nie wiem, bo wydaje mi się, że jest tutaj dostatecznie jasno. Tą decyzję się podejmie w momencie, jak już będzie stał sprzęt, na ile jest to widoczne. Wszystko. Także widzicie, prace trwają i być może niedługo już będzie można wnosić sprzęt. Na dole jeszcze już mamy pomalowane, ale jeszcze trwają prace. Skrzynki elektryczne, jak i do monitoringu są zamontowane. Okna będą wymieniane, drzwi, jak widzicie, jeszcze są cały czas zamurowane, bo trzeba kupić drzwi, dopasować, ale już jest wszystko ocieplone i wytonkowane, także belki u góry są też wyczyszczone, oświetlenie jest. No, udało się zrobić bardzo dużo, no ale jeszcze jest również bardzo, bardzo dużo pracy przed nami.